Dzień dobry, witajcie. Dziś kolejny film z Deusem 2. Ostatnio był program Sensitive, czyli takie moje spojrzenie bardziej na pełne tony i Sensitive. A dziś dla odmiany będzie Deep, czyli program na bazie Deep High Conductors. Pierwsza i najważniejsza rzecz, którą słyszycie na początku, to proponowałbym Wam, byście zapomnieli tą końcówkę tego Deep High Conductors, czyli te dwie literki HC, i potraktowali bazę programu Deep High Conductors jako program Deep, czyli program głęboki. To jest podstawa. Ja użyłem programu Deep High Conductors, czyli jego bazy, i tak naprawdę jest to dla mnie program głęboki. Nie jest to program wybiórczy, jeśli chodzi tylko i wyłącznie cele wysokoprzewodzące. Ten program znajduje wszystko i to bardzo dobrze znajduje, więc potrafi bez żadnego problemu znaleźć śruty czy jakieś mikrokawałki folii aluminiowej. Więc zapomnijcie o High Conductors, jest to program Deep, czyli program głęboki. Jakie ustawienia przynajmniej ja używam w bazie tego programu? Dyskryminacja. To jest dyskryminacja 6.0. To jest mój standard i punkt wyjścia. Jest to bardzo bezpieczne, myślę, ustawienie. Nigdy nie miałem problemów z rozpoznawaniem żelaza w Deusie 2. Co do ustawień eksperckich, oczywiście pitch, który jest moim ulubionym ustawieniem audio w Deusie 2. Bez notcha, silencer na 0. Na chwilę wrócę do notcha. Taką ciekawostkę Wam powiem. Może już widzieliście na pewno na moim kanale taki mój program, można powiedzieć, główny, czy program podstawowy na bazie programu General. Program General, mimo że wyłączymy mu notcha i tego tam notcha nie ma, on koksu nie wykrywa. Natomiast program Deep jest programem koksożernym. Ten koks bije jak cholera. Czyli jeszcze raz, dwie różne bazy. Program General koksu nie widzi, mimo że nie ma notcha żadnego tam i działa bez problemu, nie ma żadnych blokad. To fabrycznie w środku, w ukrytych ustawieniach istnieje coś, co blokuje wykrywanie tego koksu. Natomiast program Deep ten koks bierze jak opętany. To taka ciekawostka. Co tu dalej? Silencer na 0. Zawsze staram się ten silencer utrzymywać jak najniżej, dlatego że warunkuje on to, jak wykrywacz widzi te cele trudne. Jeśli chcecie szukać celi łatwych, to wystarczy Wam wykrywać za 1000 zł. Jeśli chcecie czegoś więcej od wykrywacza, to wydajecie więcej pieniędzy. I taka jest prawda, jeśli chodzi o wykrywacze. Ludzie, którzy mówią, że każdym wykrywaczem wykopie się tam wszystko, mówią głupoty, nie? Bo ja na przykład sobie tam gdzieś poszukuję w miejscach, które odwiedzam od 25 lat i wiem, jak to wygląda na przestrzeni 25 lat. Bo używałem tam dziesiątek wykrywaczy i wiem, jaka jest produktywność na wykrywaczu tanim, zwykłym, prostym, a jaka jest wykrywalność na wykrywaczu zaawansowanym. Tak to niestety jest, że mimo że 25 lat minęło, to tymi droższymi wykrywaczami znajduję po prostu więcej. Ale są to cele trudniejsze również. Nie mówię tutaj o kawałku pola, powiedzmy 5 metrów na 5 metrów, tylko mówię o dużym terenie, powiedzmy 5 na 5 kilometrów. Więc nie jest to doszukiwanie, ale jest to po prostu, są to normalne poszukiwania. Takie jest moje spojrzenie na to i tego będę się trzymał. Dobra, dalej w ustawieniach. Co dalej? Czułość 95. Czułość bazowa 95 wykrywa, w programie DB jest wykrywaczem stabilnym, tak jak ogólnie Deus jest wykrywaczem stabilnym, to 95 tutaj mu wcale nie przeszkadza. Frequency Max 24. Ustawienie bardzo ważne. Z mojego punktu widzenia próbowałem wszystkich tych zestawów, bo to są zestawy multifrequency, czyli dwie częstotliwości jakby. To jest ten zestaw średni.
I paradoksalnie myślę, że te 24 kHz jest bardziej odporne na żelazo niż 14 kHz. Niż ta baza 14 kHz Frequency Max. Więc używam tego 24. Daje to pewną również, myślę, większą uniwersalność, bo te częstotliwości są troszeczkę tutaj wyższe. Głośność żelaza na 7, co jest standardem. Reaktywność, ważne ustawienie. To nie jest Deus 1, gdzie dochodziło do pompowania takich wysokich reaktywności 3 i nawet więcej. Tego tutaj nie potrzebujecie. Kiedyś Wam tam nakręciłem film dotyczący separacji, gdzie był grosz praski, 2 gwoździe nad nim zakopane w ziemi, gdzie paradoksalnie reaktywność niższa dawała lepsze rezultaty, czyli nawet 2 wykrywało tego grosza praskiego, a trójka chyba wcale. Więc Deus 2 jest o wiele bardziej skomplikowanym wykrywaczem, bardziej zaawansowanym niż Deus 1 i tutaj możliwości konfiguracji i dopasowania go jest o wiele więcej. Tu nie musicie się posługiwać reaktywnością, by uzyskiwać wysokie, że tak powiem, efekty w miejscach zaśmieconych żelazem i boostować bezsensownie tej reaktywności, która skraca sygnały i wypłyca wykrywacz, nie? Tak więc tu ustawiałem na 2,5, ale tego dipa można spokojnie używać na 2, które też używałem, przynajmniej w moich terenach. Nie jestem też wielkim fanem ustawień niskich tej reaktywności, czyli tam powiedzmy 1, nie? Myślę, że to tutaj zupełnie wystarczy. Trzeba by to w tym momencie korygować innymi ustawieniami, zmniejszać czułość i tak dalej. To jest skomplikowana sprawa i można by używać niższej reaktywności, ale przy zmniejszeniu na przykład czułości to może by coś takiego szło zrobić, nie? Ale to naprawdę musielibyście sobie sami to, że tak powiem, przetestować. A jeszcze na jednym marginesie Wam powiem, że nie wyobrażam sobie poznania dobrego w miarę Deusa 2 bez pól testowych. Ja tego po prostu nie widzę, ale dobra, jedziemy dalej. Bo nie programotem. Audio response na 5, troszeczkę podwyższone z standardowej 4. Threshold, wracamy do dyskryminacji. Co do ustawień audio, mam ustawiony high square, ale w miejscach, gdzie jest bardziej hałaśliwe, to ustawiłbym square, dlatego że high square jest wersją bardziej krzykliwą programu Square i to wtedy troszeczkę też ten wykrywacz uspokaja, więc Square albo High Square ze wskazaniem na High Square. Co do filtrów, filtr ustawiony audio na 3. Nie bójcie się ustawiać filtrów, jeśli chcecie szukać głęboko. Filtry audio są do tego, by używać je do celów głębokich, dlatego że wygładzają nam pewne sygnały i pewne hałasy gruntowe również, a bez pewnego spokoju i uspokojenia wykrywacza nie macie co szukać celi głębokich, które są wyzwaniem. Będziecie znajdowali jedynie cele płytkie, dlatego że wykrywacz będzie, że tak powiem, Wam harczał i w tym harczeniu nie będziecie znajdowali głębokich celi. Tak to wygląda. Potrzeba stabilności, by wykrywacz sięgał głęboko. Wykrywacz zostawiony do gruntu. Pokażę Wam, jak to działa w praktyce na moim polu testowym, które powstało 12 lat temu. Pierwszym celem będzie dwugroszówka, która kiedyś była na 24 cm. Posłuchajcie. To ona. Tu też coś mamy dobrego w miarę. Chociaż może to być głębokie żelazo. Cichutko. Jeszcze raz. Z tej strony. Z tej strony. Tu żelazo. Tu 5-groszówka na 25 cm. Dodatkowo są cegły nad nią. Natomiast tutaj była ratyneczka,
która kiedyś była na 19 albo 20 cm. Ona zawsze jest identyfikowana bardzo wysoko. Teraz cel głębszy, czyli cel stworzony jakby do tego programu. 2 kopiejki, które kiedyś były na 28 cm. Z tego trudniejszego podejścia bez żadnego problemu. Teraz tak, małe sreberko, krajcarek XVIII-wieczny chyba, jakiś prusaczek na 18 cm, małe sreberko. Z tego trudniejszego podejścia jest trudniej, ale myślę, że do wykrycia. Teraz cel w sumie ostatni, czyli półtorak, który kiedyś był na 25 cm. To jest tak naprawdę niecały ten półtorek, bo jest jego jakby 2/3, bo jest taki ułamany i brzydki, ale widzicie, że bardzo fajnie. To jest taka ciekawostka, bo kiedyś, gdy zakopywałem tego półtoraka, to po drugiej stronie tej ścieżki zakopałem również silbergroszem na 25 cm, na samej głębokości. Dziś chyba ten silbergroszem znalazłem, bo mam tutaj pewny sygnał koloru z każdej strony, więc prawdopodobnie będzie to ten silbergroszem przez chyba 7 lat ukryty przed wykrywaczami. No wiadomo, warunki są troszeczkę lepsze, dlatego że nie ma trawy i jest gleba troszeczkę bardziej wilgotna, więc te możliwości wykrywaczy się polepszają. Tak więc zobaczyliście tam moje spojrzenie na program DEEP. Wniosek z tego jest taki, by podchodzić do programu DEEP High Contactors jako do programu DEEP i budować na jego bazie swoje ustawienia. Ja głównie używałem programu DEEP na cewce 13×11 cali z bardzo dobrymi efektami i paradoksalnie również na cewce 9 i działa to tam genialnie, bo ten wykrywacz w tej małej cewce, wiecie, kompensuje się cała moc, myślę, tego wykrywacza w tym programie DEEP i sięga to naprawdę głęboko i działa to bardzo, bardzo fajnie. Zawstydzając, myślę, inne bardzo drogie wykrywacze, bo na przemian używałem tam z jednym bardzo drogim wykrywaczem i efekty były porażające. Ten DEEP po prostu działa dobrze. Ale jako DEEP po prostu, jako program głęboki. Co jeszcze bym Wam tutaj powiedzieć? Myślę, że to wszystko, nie? Chciałbym, żebyście nie podchodzili do tego, co Wam tutaj pokazałem, do tego, żeby to wklepywać sobie w Wasze tam, że tak powiem, panele, no bo to tak trochę nie, ale jest to pewne spojrzenie na program głęboki w Deusie 2 i myślę, że każdy to zrobi troszeczkę po swojemu, bo wszyscy działamy w innych terenach, w różnych terenach i szukamy czasami czego innego, więc myślę, że jakieś tam drobne zmiany każdy może sobie tutaj wprowadzić. Ja przynajmniej pokazałem mój punkt widzenia. Na dziś to wszystko, trzymajcie się, do usłyszenia.